Jest to dziwne, jest to zaskakujące, skłania nas do myślenia i stawiania hipotez, jak mógł ten obrządek pogrzebowy wyglądać. Wojownik i księżniczka to są określenia grobów kultury strzyżowskiej z cmentarzyska w Rogalinie. W grobie wojownika spoczywał mężczyzna w wieku 45-47 lat. Jego szkielet był bardzo dobrze zachowany i mężczyzna ten wyposażony był w kołczan ze strzałami, sierp krzemienny, krzemienne płoszcze, czyli taki grot włóczni lub noża. Dodatkowo miał kościaną szpilę i sprzączkę do pasa, również wykonaną z kości. Pomimo tego, że ten szkielet był świetnie zachowany, wojownik w wieku ponad 45 lat miał komplet niezepsutych zębów, był świetnej postury i bardzo wysportowany, to po prześwietleniu jego kości piszczelowej okazało się, że ma nowotwór kości. To, co tutaj widać, to jest odcinkowy przyrost istoty zbitej i to są zmiany nowotworowe, niezłośliwe, kostniak śródkostny. Natomiast co jeszcze daje, powiedzmy, tomografia komputerowa, to raz, że możemy badać na przekrojach poprzecznych, możemy tę czaszkę wirtualnie otworzyć. Czyli po prostu generalnie tak, żeby nie niszczyć czaszki, żeby nie nacinać tak jak metodą sekcyjną nacinamy, my możemy ją wirtualnie otworzyć i możemy po prostu analizować, powiedzmy, tak, te struktury zamknięte. Tu też jest właśnie ta czaszka wojownika przygotowana do rekonstrukcji 3D już w formie modelu 3D. Cały proces rekonstrukcji opiera się na tej budowie struktur anatomicznych i zależności, jakie zachodzą pomiędzy podłożem kostnym a tkankami miękkimi. Na modelu 3D czaszki wyznaczam kilkadziesiąt tak zwanych punktów kraniometrycznych, w których to umieszczam znaczniki. Są to słupki, które to słupki wyznaczają grubości tkanek miękkich po prostu w poszczególnych punktach kraniometrycznych. I po wyznaczeniu tych punktów modeluje się też mięśnie, a następnie powłoki skórne, o ukształtowaniu których decydują te słupki nasze. Także te powłoki skórne, czyli ta warstwa, którą rozmieszczamy, powiedzmy, na tych dystalnych częściach słupków, nadaje już, powiedzmy, pewien kształt twarzy. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że tak wyglądał. W jego grobie zostały znalezione kości dziecka. Z uwagi na szczątkowo zachowane te kości, badania antropologiczne były bardzo ograniczone i tutaj bardzo dużo wniosły badania genetyczne. Jest trudno wyizolować DNA z takiego materiału. Byliśmy zaskoczeni, że udało nam się uzyskać genomowy DNA. Potwierdziliśmy wyniki antropologów. Były to kości małej dziewczynki, która po badaniach genetycznych okazała się córką tego wojownika. I my nie jesteśmy w stanie jeszcze dzisiaj wytłumaczyć tych skomplikowanych rytuałów pogrzebowych, które skłaniały ludność kultury strzyżowskiej do składania fragmentów szkieletów dzieci w grobach dorosłych. Grób księżniczki niestety nie był już zachowany w tak dobrym stanie, na co również miał wpływ obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej, ponieważ część osobników kultury strzyżowskiej poddawano paleniu w jamie grobowej i właśnie szkielet tej księżniczki naruszony był przez ogień. Natomiast część z tych ozdób rzeczywiście zachowała się i została ona określoną księżniczką, ponieważ najbogaciej była wyposażona w ozdoby na stanowisku w Rogalinie. W swoim grobie posiadała cały zestaw ozdób wykonanych z miedzi, różnego rodzaju kabłączki skroniowe, zausznice oraz miedziany diadem. Oprócz tego naszyjnik wykonany z muszli Glycymeris i kolię z paciorków fajansowych, na którą składało się ponad 100 egzemplarzy.
Wiemy, że ludność kultury strzyżowskiej miała wierzenia, religię, która nakazywała wyposażać swoich zmarłych. I im więcej było tego wyposażenia, im było ono bardziej przydatne w tym życiu po śmierci, im ktoś był wyższego statusu, tym więcej tych przedmiotów do grobu mu składano. I w wielu grobach pojawiają się na przykład sierpy krzemienne, które służyły do ścinania zbóż. Wszystkie sierpy, które zostały złożone do grobów, mają utrącone wierzchołki. W tych miejscach, gdzie sierpy zostały złamane, nie ma żadnych wyświeceń, tak jak na pozostałej części narzędzia. Wiemy, że zostały one zniszczone bezpośrednio przed złożeniem tych przedmiotów do grobu, a więc być może uśmiercone razem z właścicielem. Siedem osób zostało wytypowanych, a 4 z wyraźnymi cechami wskazującymi na właśnie tak zwany syndrom jeździectwa, że mogły jeździć konno. Wyciągnięcia kości udowych, zmiany w kościach miednicy świadczą o tym, że część, a na pewno nie cała społeczność strzyżowska potrafiła jeździć konno. To są wszystko po prostu miejsca przyczepu urzeźbione przez mięśnie po prostu. Natomiast wojownik tej grupy mięśni, po prostu przywodzicieli, które bardzo mocno pracują, żeby się faktycznie utrzymać na grzbiecie konia, nie ma. Skarb paciorków z Chorodyska odnaleziony został podczas badań jeszcze w latach 50. W garnku kultury strzyżowskiej znalazło się ponad 1000 paciorków fajansowych oraz 2 miedziane ozdoby. Ten garnek przykryty był fragmentem innego naczynia i złożony do ziemi. W takich standardowych, zwykłych grobach kultury strzyżowskiej pojawia się takich paciorków od 1 do 20. Więc tutaj ta obecność paciorków fajansowych z pewnością świadczyła o statusie społecznym, bo to są bogato wyposażone groby, które mają ich aż tak dużo. Najbardziej inspirujące jest to, że nigdy nie wiemy, co znajdziemy w danym grobie. Wiemy, że kopiemy cmentarzysko strzyżowskie, ale rozplanowanie tych grobów jest czasem bardzo nieregularne i rzadkie. Więc możemy mieć sezony, kiedy po prostu tych grobów nie ma i badamy tylko ich okolice, a potem trafiamy na kolejną grupę grobów, w których nigdy nie wiemy, co odkryjemy. I może być to grób wyrabowany w pradziejach, a może być to grób nienaruszony i bardzo bogato wyposażony, a może być to grób z zadziwiającym obrządkiem pogrzebowym. I w związku z tym, że tych grobów jest stosunkowo niewiele, to każdy grób może przynieść epokowe odkrycie. I dlatego ta praca archeologa jest taka ciekawa, bo nigdy nie wie, czy nie pojedzie kopać kolejny sezon i na przykład nie zostanie odkrywcą roku.